Rzym to miasto zwane również wiecznym miastem, stolicą świata, miastem muzeum. Założony w 753 roku przed naszą erą. Niegdyś stał na czele pogańskiego świata, teraz jest centrum chrześcijaństwa. Znajduje się w nim ponad 900 kościołów. Żadne inne miasto na świecie nie dorównuje mu bogactwem historycznym, artystycznym czy architektonicznym. Nie bez powodu rocznie odwiedza go ponad 14 milionów turystów. Zapraszam Was na 5 dni ze mną w tym wyjątkowym mieście. Uznaliśmy, że jesteśmy dzisiaj za bardzo zmęczeni już podróżą, żeby siedzieć gdzieś w restauracji, więc kupiliśmy sobie piwko i pizzę i idziemy jeść. Cześć kochani, witam bardzo serdecznie. Dzień drugi, dzisiaj czas na Watykan. Mieliśmy co prawda być tutaj jakoś o godzinie 7, ale nam nie wyszło. No i czeka nas odstanie w całkiem sporej kolejce. To jeżeli chodzi o kolejkę, to ona się zaczyna tam. Idzie tak, tak, tak i dopiero można wejść do bazyliki, także chwileczkę sobie postoimy. Próbuję ogarnąć, które to jest to okno, z którego papież się pojawia na Anioł Pański, ale powiem Wam szczerze, że nie umiem ogarnąć. Bo to z tym balkonem to ogarniam i kojarzę, ale gdzie jest to z biblioteki? Zaczęło trochę padać, więc chyba z Antkiem poszli się schować, a ja stoję w kolejce. Jedyny plus tej kolejki jest taki, że przynajmniej mogę sobie robić dużo ujęć i nikt tutaj nie stoi i nie mówi: idziemy już? Właściwie na ten rok miałam cel zwiedzenia 3 stolic. Więc patrząc na to, że jestem w Watykanie, a to też jest stolica, to właściwie mogę odznaczyć sobie 2 cele w tym roku za jednym zamachem. A tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem tego, jak tutaj... No wyobrażałam sobie, że to jest takie z przepychem, wielkie i tak dalej, ale nie spodziewałam się, że tak bardzo mi się spodoba. Tutaj na dole będę Wam też wrzucać ceny różnych rzeczy, które tutaj jemy, czy płacimy po prostu za jakieś wyjściówki, bo tego tak naprawdę najbardziej mi brakowało w momencie, kiedy oglądałam vlogi innych osób i dlatego też nie nagrywałam Wam naszego przelotu, lądowania i tak dalej, bo tego na YouTubie jest po prostu masakrycznie dużo. Jeżeli chodzi o wejście do bazyliki, jest ono darmowe. We wszystkich kościołach we Włoszech wejście jest darmowe. Potem idziemy jeszcze do Muzeów Watykańskich, więc tu się będą Wam pojawiać ceny. No, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo ładnie. Dobra, i mały akcent polski. Matejko i Jan III Sobieski, czyli pod Wiedniem.
właśnie zatrzymaliśmy się na kawę w jednej z kawiarni, która znajduje się na terenie Muzeów Watykańskich. Nie kręciłam wam tutaj. Powiem wam szczerze, że mam przesyt ludzi, którzy stają i robią zdjęcia. To jest niemożliwe. Ludzie robią tutaj po 1000 zdjęć. Ja nie wierzę, że są w stanie zapamiętać zdjęcie wszystkiego, czego zrobili. A przez to tworzą się niesamowite korki i takie momenty, że jedziecie, akurat ja odczuwam to bardzo, jadę wózkiem, a ktoś nagle przede mną wstaje i ja w niego wjeżdżam, bo w życiu nie pomyślałabym, że ktoś nagle po prostu od tak stanie. W ogóle jest taki problem, że jest tutaj strasznie dużo dzisiaj ludzi, pewnie jak zawsze. No i trochę inaczej sobie to wyobrażałam. Ja lubię w muzeum na chwilę przystanąć, coś przeczytać, a tu zaraz ktoś jest już na plecach i mnie pcha jakby z tłumem, więc na chwilę obecną jestem trochę, przyznam szczerze, zmęczona tym zwiedzaniem, ale muszę wam powiedzieć, że jest jeden plus, jeżeli macie dzieci poniżej 2. roku życia, nie stójcie w kolejce, która jest wzdłuż murów watykańskiego muzeum. Idziecie drugim po prostu takim korytarzem i bez problemu wchodzi się wtedy bez kolejki, także to jest taki mały plus, bo nie staliśmy jakieś 1,5 czy 2 godziny w kolejce, żeby tu wejść, bo chyba bym w ogóle już padła, więc szybko wypijam sobie kawę, zjadam ciastko i lecimy do kaplicy sekstyńskiej, w której oczywiście nie wolno robić zdjęcia, nie nagrywać, także nie zabiorę was tam ze sobą. Wyszliśmy z muzeów i jeżeli chodzi o zbiory, jestem naprawdę zachwycona i uważam, że cena jest warta 17 euro. W kaplicy sekstyńskiej bardzo mi się podobało, to jest w ogóle, no chyba mamy w dwójkę takie same odczucie, że to jest coś do niepodrobienia, coś naprawdę bardzo wyjątkowego. No jedynie co, to naprawdę tak sobie bym wyobrażała ludzką dżunglę, bo to co się działo w kaplicy sekstyńskiej to już była tragedia tak naprawdę, bo część ludzi wychodziła, po czym uznawała, że jednak wróci. Ludzie chcieli nam przeskakiwać przez wózek nawet. No nie, pod tym względem nie jestem zmęczona tym, że tego było dużo, tylko jestem zmęczona tym, że ludzie w ogóle zupełnie nie patrzą, co się dzieje wokół nich i to było strasznie męczące pod tym względem. Przyszliśmy jeszcze sobie na plac zobaczyć, jak to tu wygląda po południu. No wiadomo, kolejka jest już dużo mniejsza, no bo jest już po 16, a chyba tu jest do 17 czy 18, więc no, ci co stoją to już właściwie wejdą na sam koniec. Przed wyjazdem bardzo dużo mojemu mężowi jęczałam, tak to nazwijmy po imieniu, że bardzo chciałam iść do tego muzeum Experience Leonardo da Vinci, ale powiem wam szczerze, nawet nie chce mi się go prosić teraz, żebyśmy tam weszli, bo nogi mi wchodzą tak do tyłka, że nie. Sama mówię, że dziękuję. Fajnie, że wiem, gdzie jest i jak może lubicie, to serdecznie polecam zaraz obok tutaj Watykanu. Ale ja rezygnuję na dzień dzisiejszy. Ostatni punkt, który chciałam dzisiaj zobaczyć, to właśnie Zamek Świętego Anioła oraz most, na którym jesteśmy. To też jest chyba most Świętego Anioła. W filmie Anioły i Demony mieściła się tutaj siedziba zakonu Illuminati. Oglądaliśmy z moimi rodzicami zaraz przed wyjazdem, więc wiecie, to jest fajne, bo człowiek jeszcze pamięta wszystko, co się w tym filmie działo. Bardzo się cieszę, że tutaj podeszliśmy, ale nie będziemy tutaj już wewnątrz zwiedzać i też nie mieliśmy tego w planach, więc teraz spacerkiem sobie mamy 2 km od metra, więc pójdziemy, może jakąś fajną restaurację po drodze znajdziemy, a może pojedziemy metrem do centrum i tam coś zjemy. W ogóle odkryłam pierwszy minus szarych włosów. Mój mąż myślał, że mam takie futro, wiecie, co tutaj wystają, takie długie włosy z niego, a to moje. W całym Rzymie widzę reklamy Klimta i muszę zobaczyć dzisiaj, ile kosztują wejściówki. Jak się mieszczą tak w 15 euro, to może zaryzykuję i może pójdziemy. pizzę? Wczoraj jadłeś pizzę, tak? Dobra była? Tak, pizzę? Znaczy nam smakowała, ale jemu nie. Tak, pizzę? Taty pizzę jadłeś? A z tatą jadłeś pizzę, no tak. Mamy. I z mamą. Mieliśmy pójść do innej restauracji, ale okazało się, że wszystkie miejsca są zajęte, więc dość spontanicznie zdecydowaliśmy, że wchodzimy do takiej, która jest obok. Mam nadzieję, że to będzie dobra decyzja, bo jesteśmy już trochę zmęczeni. Sprawdzisz na telefonie z ciekawości, ile kroków przeszliśmy dzisiaj? Masz może tą aplikację? 17 000 kroków dzisiaj przeszliśmy, także możemy być chyba zmęczeni, tak? Z zakupów, które dzisiaj jeszcze wykonaliśmy, to kupiliśmy taki bilet na 72 godziny. Możemy jeździć i autobusem, i tramwajem, i metrem. No czym sobie tylko chcemy przez 72 godziny. Do mamy się tuliłeś północy, tak? Nie. Do taty tulił nie, no właśnie. Dziękuję. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Kolejny dzień w Rzymie. Zaczynamy od wizyty
Na schodach hiszpańskich już właziłam tam na górę, żeby zrobić kilka ujęć i się już trochę zdyszałam, więc lecimy jeszcze raz zobaczyć, jak wygląda widok z samej góry. W ogóle mieliśmy tu przyjść z samego rana, znaczy plan był, żeby wstać o 6, ale wstaliśmy chwilę po 7 i już jest tutaj trochę ludzi, mimo że jest przed 9. Tam na samym dole w tłumie stoi mój mąż z Antkiem, więc jak chcecie zobaczyć, jak wygląda mój mąż, to sobie go zoomujcie. Ciekawą informacją jest to, że schody, mimo że są nazywane schodami hiszpańskimi, były wybudowane przez Francuzów, ale prowadziły one do ambasady hiszpańskiej i stąd właśnie pochodzi ich nazwa. Myślę, że widoku za mną nie muszę nikomu tłumaczyć. Jesteśmy pod fontanną Di Trevi i mimo poranku jest tutaj całkiem sporo ludzi. Właściwie tutaj chyba zawsze jest dużo ludzi. Trzeba by było tu przyjechać naprawdę jakiejś 6, 7. Myślę, że to jest nasz pierwszy pobyt w sklepie Disneya, w którym możliwe, że nie będziemy naciągnięci przez Antka na 1000 rzeczy. Znaczy zobaczymy, bo możliwe, że coś będzie chciał. No zobaczcie, czy to nie jest fajne. Ciekawe, ile kosztuje. Dobra, jedyne 35 €. No i mamy dramat. Rodzice chcieli kupić dziecku takie autko, ale Antek chce to konkretne żółte. Wiele w życiu mogłabym się spodziewać, ale nie, że usłyszę Nirwanę pod Panteonem. No i doszliśmy na Campio di Fiori, czyli chyba taki jedyny plac w Rzymie, który dalej pełni swoją funkcję, czyli widzicie, dalej tutaj jest targowisko i nie jest on połączony z żadnym kościołem czy świątynią. Już po południu i powiem wam, że ta pogoda z jednej strony jest super, tylko jedyny minus, jaki zauważyłam, to to, że w słońcu bywa nawet 12-14 stopni, a te ulice, które niestety nie są w słońcu, potrafią mieć po 4, 5, 7 stopni. Przez to różnice były tak duże, że ja już nie wiem, ale około 14 ja się poczułam tak źle, że zarządziłam, że z tego Campio di Fiori my się zbieramy i jedziemy do hotelu po prostu. Ja się muszę przespać, bo myślałam, że po prostu zatoki i głowa mi nie wytrzyma. Ale zmotywowaliśmy się, bo już miałam chwilę kryzysu, że w ogóle ja już nie wstaję dzisiaj z łóżka. Ale zmotywowaliśmy się i przyjechaliśmy pod Koloseum. Zobaczymy, czy będziemy wchodzić do środka, ale chyba zrobimy sobie tylko tu po prostu taki spacer. I może tutaj wrócimy w czwartek i zwiedzimy w czwartek, bo jutro według prognoz ma padać, więc będzie taki bardziej muzealny dzień.
wieczorem robi to naprawdę fajne wrażenie, bo wszystko tu jest tak ładnie podświetlone, chociaż śmiesznie trochę wyglądają te kamyczki, tak jakby ktoś je w ogrodzie poukładał. No ale robi ten Rzym taki starożytny, no chyba największe na mnie wrażenie. I chyba ta część najbardziej mi się podoba i dlatego chciałabym tutaj wrócić jeszcze w czwartek. Ej, zobaczcie to, teraz tak idziemy i widzicie, że tu się w jednym oknie świecą światła i czajcie tak sobie mieszkać w takim... Aż mam ciary. Wiem, że to pewno jest jakiś, nie wiem, budynek muzeum czy coś i pewno jakiś kustosz, konserwator, ale wow. No i niestety muszę się z wami pożegnać, bo pada mi bateria, także do zobaczenia w dniu czwartym. Pa, pa! Nie dość, że na żywo słucham, jak ten gościu jęczy, to jeszcze przy montażu będę to słuchać. No wiadomo, zakrzyczy mnie pani z metra. I tak nie rozumiem, co krzyczysz. Mamo. Gdzie mama? Mama. 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 To gdzie?